Witam. To drugi podcast z serii Co, gdzie, jak i za ile. Znowu Szwecja. Tym razem północna, okolice Abisko, gdzie zaczyna się słynny szlak Kungsleden. Jak wspomniałem, dla mnie to było rozpoznanie przed wejściem do Parku Narodowego Sarek. Pogoda nie rozpieszczała, ale może to i dobrze, bo trzeba być przygotowanym, że nie zawsze jest łatwo, miło i przyjemnie. 5 dni w deszczu, tak więc materiał filmowy nie najlepszy. Ale postaram się pokazać, powiedzieć i oczywiście wszystko policzyć. Zapraszam. Czternastego lipca, krótko po godzinie 9 lądujemy na lotnisku Harstad. Następnie jedziemy autobusem do Narviku, skąd pociągiem wyruszymy do Abisko. W międzyczasie odwiedzamy sklep sportowy, aby zakupić kartusze gazowe. Z dworca w Narviku odjeżdża tylko jeden pociąg dziennie, tak więc lepiej się nie spóźnić. O 16:40 docieramy do Abisko. Zaczyna padać, ale ruszamy. Do bazy namiotowej Nisin-Yok jest około 4 km. Jakie jest nasze zdziwienie, kiedy po 2 godzinach marszu w ulewie widzimy trakcję kolejową. Zrobiliśmy pętlę. Jesteśmy z powrotem w Abisko. Pada, ale idziemy dalej. Po 2 kilometrach zmęczeni i przemoczeni decydujemy się rozbić namioty. Szykujemy kolację i analizujemy, gdzie popełniliśmy błąd. Słońce nie chce zajść, ale jesteśmy już dobę w podróży, więc czas odpocząć. Dopiero rano zorientowałem się, że nasz biwak był nielegalny. Jesteśmy na terenie Parku Narodowego, gdzie rozbijanie namiotów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Ciężko się wytłumaczyć, że zastała nas noc, bo do zachodu słońca jest jeszcze 4 dni. Pakujemy się i sprzątamy po sobie. Leave no trace. Po godzinie docieramy do wczorajszego celu. Wiata jest pełna. Wszyscy chronią się przed deszczem. Ten odcinek to Kungsleden, więc jest sporo osób. Nam zostaje szopka na drewno. Robimy ciepłą herbatę i coś do zjedzenia. Przestaje padać. Docieramy do schroniska. Lepiej, abym nie próbował wymówić jego nazwy. Wyświetli się, to sobie przeczytacie. Za wcześnie, aby zostać na nocleg. Więc po krótkiej przerwie idziemy dalej. Wychodzimy poza granicę Parku Narodowego. Od razu widzimy super miejsce na namiot i ognisko. Zostajemy. Tego wieczoru dowiadujemy się, co to są lapońskie meszki. W nocy nie padało, ale jest pochmurno i mokro. Rozpoczynamy dzień 3. Od tej chwili nie będziemy mijali żadnego schroniska. Zeszliśmy ze szlaku Kungsleden, więc spotkać kogoś też będzie trudno. Czekają nas 4 dni bez możliwości zaopatrzenia i zawrócenia. Nie będzie też obejścia ani zejścia ze szlaku. Nie wspomnę o zasięgu, którego nie ma tu nigdzie. Teraz musimy przejść tę drogę do końca. Jedyne, czego nam nie zabraknie, to wody. Zauważyliśmy, że Szwedzi nie noszą butelek. Mają jedynie przytroczone kubki do plecaków. Tak, my zatruliśmy całą wodę i musimy ją kupować. Tutaj można pić z każdej kałuży bez przygotowania. Spotykamy parę Koreańczyków. Jechali z nami pociągiem z zamiarem przejścia Kungsleden, a idą w przeciwnym kierunku. Tak więc nie tylko nam się to przydarzyło. Szlak wiedzie wzdłuż rzeki przez brzozowy zagajnik. Znowu zaczyna padać. Deszcz zmusza nas do rozbicia tropiku namiotu,
aby uzyskać chwilowe schronienie. Czekamy. Idziemy. Kiedy musimy przejść kilka razy wijący się na naszej trasie strumień, nie ściągam już butów. To nie ma sensu. Tak kończymy dzień 3. Kolejny poranek. Wstajemy koło 7. Pada, więc kolejna drzemka. Powtarzamy to jeszcze 2 razy, aż wreszcie ruszamy. Dzisiaj krótki odcinek z planem dojścia do Hytte Hvalfjelljoka. Mamy nadzieję, że nie będzie zajęta i znajdziemy w niej drewno do kominka. Po drodze mijamy 2 wędrowców idących sprzeciwka. Tak więc jest szansa. Szlak mokry, kilka brodów do przejścia plus połacie mokrego śniegu. Po drugiej stronie jeziora widzimy starą osadę górniczą Sjagneli. Była to najbardziej niedostępna kopalnia miedzi i srebra w Szwecji. Teraz żałuję, że nie obszedłem jeziora, aby zobaczyć to miejsce z bliska. Osiągamy nasz dzisiejszy cel. Marcin już czeka. Zdążył rozpalić, więc wita nas potrzaskiwanie palonego w piecyku drewna. Ciepło i sucho. Nikt nie dochodzi, więc cała chata nasza. Przygotowujemy kolację i suszymy wszystko. W nocy, jeżeli jakąś porę doby można tak nazwać, rozsuwają się chmury i ukazuje się Kebnekaise, najwyższy szczyt Szwecji i europejskiej strefy polarnej. Warto było iść i cierpieć dla tego widoku. Opuszczamy nasz ciepły domek. Pogoda nie rozpieszcza, ale nie pada. Po przejściu kilometra dochodzimy do miejsca, gdzie szlak zimowy i letni się rozchodzą. Po krótkiej konsultacji decydujemy się na przejście brodu w wariancie zimowym. Wcześniej minęliśmy osobę z psem, która przed nami przekraczała ten bród. Niebo się rozjaśnia na chwilę, abyśmy mogli zmierzyć się z lodowatą wądą sięgającą kolan. Krioterapia kończyn dolnych za darmo. Od wczoraj zmienił nam się krajobraz na górski. Mimo iż nie przekraczamy 1000 metrów nad poziomem morza, to czujemy się, jakbyśmy byli o 1000 wyżej. Tu linia lasu kończy się na 300-400 metrach. Powyżej nie ma nic. Skały, śnieg i lód. W tym miejscu możemy zacząć mówić o logistyce. Jak wspomniałem, nie istnieje tu problem wody pitnej. Nie ma konieczności filtrowania ani przenoszenia jej nawet na krótkie odcinki. Chyba że biwakujesz 100 metrów od strumienia i nie chce ci się chodzić za każdym razem, to warto mieć składaną butelkę lub bukłak. Wszystko pozostałe musisz mieć w plecaku. Nawigacja z mapy papierowej i kompasu lub aplikacji, która pozwala pobrać mapy offline. Jeżeli chcesz korzystać z elektroniki, to prąd także musisz zabrać ze sobą. Mimo lata i dnia polarnego spodziewaj się każdej pogody. Szlaki nie są wymagające ani kondycyjnie, ani technicznie. Co do planu trasy, ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia i doświadczenie. W wielu miejscach nie ma oznakowanych szlaków. Widnieją na mapach, ale musisz je zlokalizować sam. Czasami są to wydeptane ścieżki, ale często brak jakichkolwiek wskazówek w terenie. Idziemy wzdłuż granicy norwesko-szwedzkiej w kierunku następnej Hytte, mając nadzieję na kolejny suchy i ciepły nocleg. Tym razem się nie udaje. W domku zastajemy parę Finów. Zajmują go od kilku dni wędkując w pobliskim jeziorze. Rozbijamy więc nasz ostatni biwak poza cywilizacją. Rozpoczynamy ostatni dzień naszego szlaku. Kontynuujemy naszą drogę wzdłuż granicy norwesko-szwedzkiej. Naszym celem jest stacja turystyczna Katterijok. Już na początku musimy przejść 2 brody. Później lekko pod górę na niewielką przełęcz,
skąd schodzimy do malowniczego jeziora. W tym momencie widzimy pięknego renifera, który przechodzi przez rzekę. Mieliśmy nadzieję zobaczyć ich więcej, ale super, że ostatniego dnia chociaż jednego się udało. Jak się nie ma, co się lubi. Idziemy dalej. W pewnym momencie coś zmienia się w krajobrazie. Przez chwilę nie mogę się zorientować co. Już wiem. Linia energetyczna. Doszliśmy do cywilizacji. Docieramy do Cateriok. Miejscowość ta jest ośrodkiem sportów zimowych. Szokuje nas wielkość stacji kolejowej. Przypomina raczej niewielką komórkę, ale jest ogrzewana, nawet za bardzo. Jest w niej gorąco. Można by tu spędzić noc, ale pięknie się rozpogadza. Próbujemy znaleźć nocleg na kempingu, ale słyszymy od miejscowych, że to jest Szwecja. Jak odejdziemy 150 metrów od ich domu, to kemping mamy wszędzie. Sugerują, abyśmy doszli do pobliskiej wiaty i tam rozbili namioty. Odwiedzamy lokalny sklep, w którym kupujemy zasłużonego browara i udajemy się w wskazane miejsce. Jest tam wiata i drewniana toaleta. Na wzgórzu obok świetne miejsce na namioty. Zamiast ciepłego prysznicu kolejna kąpiel w zimnej rzece. Nasza letnia wyprawa polarna zostaje zakończona. Czas na powrót. Zajmie nam to kolejne 2 dni. Dzień 7. Poranek przepiękny. Od wczoraj mamy zasięg, więc wiemy już o fali upałów, jaka jest w Europie. Docieramy na stację i wracamy do Narviku. Autobusem jedziemy na lotnisko. Jest godzina 17, a lot jutro o 7. Dochodzimy na pobliską łąkę. Zastajemy tam 2 rozbite namioty. Dokładamy nasze 2 i spędzamy wieczór. Jesteśmy rozbici 200 metrów od lotniska i bazy NATO. Chyba tylko w Skandynawii jest to możliwe. Jak widzicie, koszt 8-dniowego wyjazdu kosztował 720 zł od osoby. Przepłaciliśmy za transfer z lotniska do Narviku, gdyż pojechaliśmy linią lotniskową. Gdybyśmy pojechali komunikacją publiczną, zeszlibyśmy poniżej 700 zł za taki wyjazd. Czas na podsumowanie. Skandynawskie Friluftsliv to jest coś, co pokochałem od razu. Tu nie idzie się dla spektakularnych widoków. Tu nie idzie się, aby wejść wysoko. Tu nie idzie się dla rekordu. Tu idzie się, aby iść, aby być. Tu jest się po prostu wolnym. Dziękuję.